tym filmie pokażę Ci wskazówki związane z nowym eventem w Ark Riders, czyli Ptasim Miastem, po angielsku zwanym Bird City Event. Ptasie Miasto to event wprowadzony 27 stycznia i dzieje się tylko w pogrzebanym mieście. Ten filmik nagrywam na początku lutego 2026 i na ten moment event pojawia się 3 razy dziennie. Oczywiście mówię tutaj o polskim czasie, czyli czasie środkowoeuropejskim. A więc od 1 do 2 w nocy, od 9 do 10 rano i od 17 do 18 po południu. I pamiętajcie, że jest to event, który nie daje podwójnego mnożnika do punktów rangi przy próbach. Ptasie Miasto polega na tym, że jest więcej tyrolek, ptaków i błyskotek, czyli cennych przedmiotów z ikonką diamentu. A rzeczy te znajdziesz przeszukując kominy na dachach miasta. I ogólnie to jest wprost rewelacyjny tryb do szybkiego wzbogacania się i grindowania monet. Ja zagrałem tak 2-3 rundy i spokojnie w ciągu jednej rundy zarobiłem około 40 000 monet, a mogłem spokojnie dużo więcej. Ponadto to jest także dobry tryb do farmienia nasion, które są walutą u handlarki Celeste w Speranzie. A przy okazji w kominach często natkniesz się na grzyby, rośliny czy metalowe części. Ale chyba najcenniejsze są kaczki gumowe. Tak, gumowe kaczki. Bo jest ich teraz znacznie więcej, a nie tylko jeden rodzaj. Naturalnie dalej mamy niepospolite kaczki, czyli na przykład kaczkę gumową, zieloną taką à la kosmita, delikatną i tropikalną. Jako że to są niepospolite kaczki, no to są warte 1000 monet. Mamy też dwie kaczki rzadkie, czyli Flashy i Dodley. Te są warte 3000 monet. Ale najcenniejsza jest znajoma kaczka, epicka, która jest wyceniana na 7000 monet. No dobrze, a gdzie szukać kominów? Zdecydowanie najwięcej kominów w mieście znajdziesz na Starówce, czyli w południowej dzielnicy miasta, na południe od rynku. Ta część miasta składa się z takiej starej zabudowy, czyli licznych kamienic, na których są liczne kominy. W północnej części miasta głównie dominują bloki, więc raczej tam bym nie szukał. A z drugiej strony wiadomo, że wszyscy gracze praktycznie grupują się w tym jednym miejscu na mapie, czyli właśnie na Starówce. Podczas tego eventu koniecznie korzystaj z tyrolek, których jest więcej. Ale mega przydatny w tym trybie jest karabinczyk, czyli legendarny przedmiot, o którym też nagrywałem osobny odcinek. Znacznie ułatwia poruszanie się i przede wszystkim umożliwia docieranie na wysokie dachy, do których nie są w stanie doskoczyć inni gracze. Wiadomo, taki karabinczyk to jest cenna sprawa i łatwo go stracić, bo będąc na dachu jesteśmy na odkrytym terenie. Musisz uważać nie tylko na wrogie rakietowce, ale także na wrogich łupieżców, snajperów. Także jeżeli jesteś agresywnym graczem i lubisz polować na innych łupieżców, innych graczy, no to w takim trybie świetnie sprawdza się snajperka. Wracając do karabinczyka, to ja robię tak, że jak ktoś zaczyna do mnie strzelać, to ignoruję go, tylko przede wszystkim szybkim ruchem chowam karabinczyk do bezpiecznej kieszeni. Dlatego istotne jest to, aby zawsze mieć wolny slot na karabinczyk, aby go schować, aby go nie stracić. Bo wolę zginąć i stracić cały łup, nie tracąc karabinczyka, bo wiem, że to sobie odbiję w kolejnych rundach. Wbrew pozorom, jak tak widziałem, no to raczej w tych rundach są dosyć przyjaźni gracze. Nie atakują się nawzajem. Bardzo ważne jest zrespienie. Jeżeli pojawisz się późno w trakcie rundy, czyli tak 20-18 minut przed końcem, to moim zdaniem lepiej odpuścić i szybko ewakuować się, aby nie tracić cennego czasu, bo event trwa tylko przez godzinę. Ucieknij z mapy i spróbuj ponownie się zrespić, tak żeby pojawić się na początku rundy. A podczas przeszukiwania kominów zwróć uwagę, że jak dany komin został już przeszukany, to automatycznie do niego wejdziemy. Natomiast jak komin jest nieprzeszukany przez nikogo, to musimy go tak jakby odkryć i na ekranie widzimy pasek, który się zmniejsza. No i też pamiętaj o tym, że w trakcie eventu jest mnóstwo ptaków na mapie. One na szczęście nas nie atakują, ale ich ruch i trzepot skrzydeł zdradza obecność graczy, co możesz wykorzystać na swoją korzyść. No i na koniec zapraszam Cię do wspomnianego filmiku o karabinczyku, tam dowiesz się jak go zdobyć. No i też polecam inne poradniki do Ark Riders, które nagrałem na moim kanale.